Macie swoją szczęśliwą liczbę? Bo na przykład dla Mazdy mogłaby to być 5, MX-5, CX-5, modele, które odniosły wielki sukces i nadal są produkowane. A co ze zwykłą 5? No cóż, czasy nie są najłatwiejsze dla minivanów, ale przecież nie każdy musi jeździć SUV-em i pewnie wiele osób chętnie wejdzie w posiadanie małej 7-osobówki. Czy Mazda 5 drugiej generacji będzie dobrym wyborem? Wszystko co najważniejsze przed zakupem używanego egzemplarza w kolejnym teście Otomoto TV. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Otomoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Projektanci Mazdy mają dryg do tworzenia dynamicznych nadwozi i tutaj też im się udało, a przy vanie wcale nie jest to łatwa sztuka. Z przodu podłużne lampy, uśmiechnięty grill i wlot powietrza oraz ładny zderzak z ciekawie wkomponowanymi światłami przeciwmgłowymi. Z boku zauważymy kilka przetłoczeń, szczególnie ciekawe jest to na drzwiach. Jest także jedna długa linia przechodząca płynnie w tylną lampę oraz lekko wystające błotniki. Do tego bardzo praktyczne przesuwne drzwi. Słupek D jest sprytnie ukryty pod ciemnymi szybami. Z tyłu znowu łeskowate lampy. Szyba schodzi się do środka klapy. Wspominam o tym, bo to nie jedyne miejsce, gdzie spotkamy taki kształt. Druga generacja była produkowana od 2010 do 2016. Wielu uznaje, że Mazda Premacy była pierwszą generacją, więc dla nich 5, 2 to tak naprawdę 3. I ma to sens, bo na przykład w Japonii ten model to właśnie Mazda Premacy 3. Wnętrze jest ciemne, zachowawcze i minimalistyczne z kilkoma ciekawymi akcentami. Materiały to w większości twarde tworzywa, które niestety, jak pewnie słyszycie, trzeszczą w wielu miejscach. Na pierwszy rzut oka wyglądają nieźle, ale po dotknięciu cały czar pryska. Nasz egzemplarz ma 150 000 kilometrów przebiegu i faktycznie żadne z przycisków nie są przetarte, ale problemem są tutaj zarysowania w kilku miejscach tych twardych plastików oraz przetarta dźwignia zmiany biegów. Na górze deski rozdzielczej pod takim daszkiem jest mały monochromatyczny wyświetlacz, na którym znajdują się informacje z komputera pokładowego, klimatyzacji oraz godzina i temperatura na zewnątrz. W samym centrum deski rozdzielczej znajdują się przyciski do zmiany godziny. Tak jakbyśmy to codziennie robili i zawsze musieli mieć to pod ręką i na widoku. Niezbyt estetyczne rozwiązanie. Dalej ekran multimediów. Jego rozdzielczość i jasność nie powalają. Nawet w taki pochmurny dzień czasami trudno jest coś zobaczyć. Obsługujemy go przyciskami po bokach oraz dotykiem. Całość działa średnio płynnie, ale z drugiej strony i tak trzeba się cieszyć. 10 lat temu takie ekrany to nie był standard. Mamy tutaj nawigację, w której najciekawsze jest to, jak zwizualizowano nasz pojazd. Otóż tutaj jesteśmy bolidem. Do tego muzyka, której możemy posłuchać z radia, płyt CD, USB czy złącza AUX. Pod spodem panel sterowania automatyczną klimatyzacją jednostrefową. Jest ona intuicyjna. Główną rolę odgrywają tutaj dwa duże pokrętła, a informacje wyświetlają się tuż przed kierowcą na tym ekranie, co sprawia, że nie musimy odrywać wzroku od drogi. Do tego kilka dużych przycisków, a same pokrętła stawiają przyjemny opór, co daje poczucie wysokiej jakości. Dźwignia zmiany biegów jest umieszczona jak to w vanach dość wysoko, co jest praktyczne, kiedy często musimy zmieniać biegi. Pod spodem taka półeczka. Nie wiem, czy była przeznaczona na telefony, ale większość współczesnych smartfonów się tutaj po prostu nie mieści. Tuż obok gniazdo zapalniczki, a niżej przyciski od podgrzewanych foteli. Tutaj uchwyty na kubki, czas na nasz test. Są one w dwóch rozmiarach, ale mimo wszystko są bardzo duże, przez co nawet nasz kubek termiczny jest niestabilny. Nie wyobrażam sobie tutaj takiej małej kawki. Jeśli chodzi o podłokietniki, to każdy ma swój i jest to dość wygodna opcja. Regulowane są zero-jedynkowo, czyli albo jest, albo go nie ma. Tu na środku jeszcze taki otwarty schowek. Ten przed pasażerem jest surowy, ale pojemny. W środku znajdziemy złącza. Nad nim taka półeczka, na której zazwyczaj lądują jakieś bibeloty i drobnostki, które jeżdżą nam od lewej do prawej na każdym zakręcie. Kierownica wygląda nieźle. Jest trójramienna, skórzana oraz ma przyciski, dzięki którym obsłużymy tempomat, radio oraz komputer pokładowy. Jak widzicie, te szare plastiki w miejscach, gdzie najczęściej trzymamy kciuki, powoli zaczynają przechodzić z matowych do piano black.
nie wiem, czy to dobrze. Zegary znajdują się pod takim daszkiem, który kształtem przypomina mi dach opery w Sydney albo klapę bagażnika i wlot powietrza. Najfajniejsze w nich są te tunele, bo same zegary są zwyczajne. Na dole mają taki malutki wyświetlacz, na którym znajduje się wskaźnik poziomu paliwa oraz licznik kilometrów. No na pewno dobrego wrażenia nie robią te dzyndzle po bokach. Po lewej stronie malutka wnęka na jakieś drobnostki, obok topornie wyglądające przyciski od kontroli trakcji, a także systemu start-stop. Tutaj na dole jeszcze jeden nieco głębszy schowek znajdziemy. Na drzwiach mały skórzany podłokietnik oraz panel sterowania szybami i lusterkami. Kieszeń jest długa i wąska, zmieści się tutaj półlitrowa butelka, a na stojąco nawet troszeczkę większa. Fotele wyglądają na trochę budżetowe, szczególnie jeśli chodzi o materiały. Są takie miękkie i komfortowe, trzymania bocznego nie mają praktycznie w ogóle, a regulacja jest w podstawowym zakresie manualna. Miejsca mi nie brakuje, na to naprawdę nie można narzekać, w każdym kierunku jest go dużo. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Przesuwne drzwi to jeden z głównych atutów tego samochodu, szczególnie wygodny i przydatny, jeśli mamy zamiar wozić tutaj dzieci. Z tyłu zastosowano system nazywany Karakuri. Co to takiego? To takie samochodowe origami, dzięki któremu możemy zdecydować, co będzie znajdować się na środku. Naturalnie może być to siedzisko, ale tutaj znajdują się schowki, które dają nam możliwość przearanżowania tej przestrzeni i umieszczenia na przykład takiego praktycznego schowka z uchwytami na kubki. Oczywiście możemy mieć także zwykły podłokietnik lub nieco wąskie, ale nadal przejście do tyłu. No ja z niego nie skorzystam. Jak na razie rozsiądę się w całkiem wygodnym fotelu, który może być pochylany i to w szerokim zakresie, przesuwany. Dodatkowo posiada podłokietnik. Do dyspozycji mam także stoliczek z uchwytem na kubek. Na środku taki malutki schowek. Tunelu naturalnie nie ma. No cóż, czas załadować się do trzeciego rzędu. Taką normalną drogą wsiada się tutaj całkiem wygodnie i sprawnie. Jeśli chodzi o miejsce, no to w przypadku, gdy ktoś przede mną ma siedzieć jak człowiek, to miejsca na nogi już nie mam, ale nad głową nadal jest malutki zapas. Ja mam 1,77 m, więc zakładam, że Wasze dzieci na wakacje do Chorwacji zajadą bez problemu. Sprawdźmy ładowność bagażnika. Bagażnik ma 112 litrów pojemności, ale spokojnie, to wtedy, kiedy jedziemy w 7 osób. Jak widać, możemy zabrać 2 walizki, czyli w zasadzie tylko bieliznę dla wszystkich pasażerów. W razie potrzeby fotele można w łatwy sposób złożyć. Wtedy do dyspozycji mamy 426 litrów, mały schowek pod podłogą z dostępem do koła dojazdowego, 2 zamykane schowki po bokach, w których na przykład znajdziemy lewarek oraz gniazdo zapalniczki. W bagażniku występuje także roletka, ale może być używana tylko w scenariuszu 5-osobowym. A teraz czas na test walizek. Jak widać, bez problemu to jedna z opcji, w jakiej można ustawić walizki. Ruszamy w drogę. Wrażenia z jazdy są właściwie adekwatne do klasy auta. Mamy wysokie nadwozie i zawieszenie nastawione raczej na komfort. Dlatego w szybkich zakrętach nie czuję się zbyt pewnie, a podczas wiecznej pogody mocno czuć podmuchy boczne. Konstrukcyjnie to z przodu kolumna MacPhersona, a z tyłu belka skrętna. Nie mamy tutaj precyzji niczym z BMW, czy hydrokinetycznego komfortu jak w Citroenie, ale na dowożenie dzieci do przedszkola sprawdzi się idealnie. Na wakacje do Chorwacji też da się pojechać, ale nie będzie zbyt miło, a dlaczego, o tym powiem za chwilę. Dzisiaj testuję silnik idealny.
Idealny, jeśli chodzi o Mazdę 5 tej generacji. Dwulitrowa benzyna o mocy 150 koni mechanicznych. Od 0 do setki przyspiesza w 11 sekund i rozpędza się do 196 km na godzinę maksymalnie. Nasz egzemplarz jest z 2011 roku, więc ma za sobą już dekadę. Teraz test elastyczności, czyli przyspieszania od 60 do 90 km na godzinę. Ta próba nie będzie łatwa dla piątki, bo swoje waży, a wolno ssąca benzyna potrzebuje czasu i wysokich obrotów. Próby dokonuje na trzecim biegu. Wynik to 6,5 sekundy, a na czwartym biegu wydłuża się do 9. Pewnie już słyszycie, że jest trochę głośno, zatem pora na test wygłuszenia wnętrza. Chwytam za decybelomierz, wrzucam optymalny bieg i jadę 90 km na godzinę. Oczywiście deszcz nie pomaga, ale mocno słychać także silnik i opory powietrza. Wynik to 61,4 dB, a pomiar z autostrady zobaczcie w tabeli. Mimo tego, że jest to 7-osobówka, to ten samochód sprawia wrażenie bardzo kompaktowego, dlatego na widoczność ani manewrowanie nie mogę narzekać. Mazda 5 nie wzięła udziału w teście NCAP, za to IIHS rozbił ten model. Przy zderzeniu połową przodu w przeszkodę uzyskała najlepszą ocenę, czyli good, za to przy teście zderzeniowym obrysowym ocena jest najgorsza, poor. Pamiętajmy jednak, że to bardzo trudny test i wiele samochodów go oblewa. Spalanie przetestowałem jak zawsze na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Wyniki zobaczycie w tabeli. Jak widać, wolno ssąca benzyna nie tylko jest głośna przy wyższych prędkościach, ale także swoje wypije. Ceny piątek zaczynają się od około 20 000, a za 25 mamy już całkiem spory wybór. Najdroższy, jaki znalazłem, kosztuje 45 000, jednak zazwyczaj nie przekraczają 40. Zresztą najlepiej samemu sprawdzić pełną listę ogłoszeń na Otomoto, link w prawym górnym rogu lub w opisie. Gama silnikowa Mazdy 5 nie jest specjalnie rozbudowana. Zacznijmy od tej lepszej strony, czyli silników z zapłonem iskrowym. Oferowano dwie benzyny. Pierwsza o pojemności 1,8 i mocy 115 koni mechanicznych. To troszkę mało i wymagana jest cierpliwość. Dodatkowo, przez swoją słabowitość może spalić nawet więcej paliwa niż większa jednostka. Za to konstrukcja jest prosta i sprawdzona. Rozrząd jest oparty na łańcuchu, który jest praktycznie bezobsługowy. Silnik dwulitrowy ma 150 koni mechanicznych i wtrysk bezpośredni. Pomimo takiego rozwiązania nie jest tak oszczędny, jak można było przypuszczać. Serwisowanie też jest nieco droższe niż przy tradycyjnym wtrysku. W tym motorze zdarzają się problemy z elektroniką sterującą silnikiem. Uwaga też na nagar w układzie dolotowym, co jest bolączką chyba wszystkich jednostek z bezpośrednim wtryskiem. Obie benzyny mogą być zasilane LPG, ale trzeba uważać, bo 1.8 ma delikatne gniazda zaworowe, a do 2.0 potrzeba dedykowanej instalacji. Do tego manualna regulacja luzów zaworowych, która na pewno obniży opłacalność korzystania z instalacji gazowej. Silniki diesla to albo technologia japońska, albo francuska. 2.0 MZR-CD o mocy 110 i 143 koni mechanicznych, oprócz dobrej kultury i niezłych osiągów, gwarantują także problemy ze smokiem olejowym. Po prostu się zatyka, przez co silnik nie ma smarowania. Fachowcy twierdzą, że czyszczenie smoka należy dołożyć do czynności serwisowych i wykonywać je regularnie. Silnik 1.6 o oznaczeniu MZCD to równie dobrze znany HDI prosto z koncernu PSA. Moc 115 koni. Po latach ma swoje problemy jak zużyte turbo, dwumasa do wymiany, ale ogólna trwałość jest na wysokim poziomie. Trzeba też uważać na DPF, który i tak jest bardziej trwały niż w poprzedniej generacji tego silnika. Jednostka ta jest spotykana również w Volvo, Fordzie, Citroenie czy Peugeotie, więc mamy dobry dostęp do części oraz wielu zamienników. Daje to nadzieję na niezbyt drogi serwis. Ze względu na to, że Mazda 5 na różnych rynkach mogła mieć inną gamę silnikową, to sporadycznie spotkacie na przykład ogłoszenia z benzynowym 2,5 czy 2.0 Skyactiv G. Na starym kontynencie najczęściej spotkamy manualną skrzynię sześciobiegową oraz klasyczny 5-stopniowy automat nie sprawiający kłopotów. Problemem piątki jest korozja, która męczy Mazdę od lat. Przed zakupem trzeba zwrócić uwagę na to, w jakim stanie są progi i błotniki. Inne utrapienia tego modelu to zacinające się drzwi przesuwne, jeśli nikt o nie nie dbał, uszkodzone poduszki pod silnikiem oraz wyrobione elementy zawieszenia. Jednak większości można uniknąć, odpowiednio serwisując i dbając o swoje auto. Spójrzmy jeszcze na tabelę potencjalnych wydatków. Pierwsza to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na Otomoto Części. Masa ofert w korzystnych cenach. Link w prawym górnym rogu lub w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz na adres youtube@otomoto.pl.
A teraz czas krótko podsumować nasz test. W Mazdzie 5 spodobało nam się przemyślane wnętrze, praktyczne, przesuwne drzwi oraz dynamiczny jak na vana wygląd. A co może wkurzać? Brak mocnej wersji silnikowej, hałas w środku przy wyższych prędkościach, no i zdarza się korozja. Ja już dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam jak zawsze do komentowania, subskrybowania oraz zostawiania łapek w górę. Widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, cześć!